Cześć, ja jestem Damian Squid i w tym filmie zaczynamy serię wyjazdową, w której zwiedzimy mały kawałek Hiszpanii na motocyklu. Mówiąc dokładniej, piękne górskie widoki z 1000 zakrętów Costa Blanca, okolic Alicante. Do dyspozycji będę miał 8 różnych motocykli, które przetestuję na krętych górskich drogach. A przy okazji zwiedzimy takie miejsca jak Tamy, piękne punkty widokowe, największy w Europie gaj palmowy, La Cruz de Benidorm, Zamek Świętej Barbary czy różnokolorowe domy na wybrzeżu Villa Llosa i wiele innych ciekawych miejsc w tej motocyklowej przygodzie. Cała seria będzie się składać z 6 odcinków, które wychodzić będą w każdą sobotę o godzinie 14, więc zostaw suba, kliknij dzwoneczek, by nie przegapić żadnego z nich. Skoro jesteśmy już po wstępie, zacznijmy tą największą w moim życiu przygodę, którą dla Was w całości udokumentowałem i która, mam nadzieję, jest pierwszą z wielu przyszłych wypraw motocyklowych, które tu zobaczycie. Mamy godzinę 6:30 i wyruszam z Gorzowa Wielkopolskiego do Poznania, skąd mam samolot do Alicante. Droga prosta i szybko leci w towarzystwie mojego przyjaciela Maćka, który zawozi mnie na lotnisko. Dzięki, Maciek. No, dobre ujęcie. Czarną masz twarz, nic nie widać, bo jesteś. No dobrze. Ten dźwięk Harry nie usunę. Nie wysadzę. Pierwszy raz jestem na lotnisku, gdzie lecę solo samolotem. Lotnisko szybko to zweryfikowało, jak słabo się tam orientuję przez brak doświadczenia w podróżach. Nie mając pojęcia, że bagaż rejestrowany muszę nadać przed wejściem przed bramkami, poszedłem ze wszystkim przed siebie. Coś mi nie grało, bo nigdzie tam nie widziałem żadnej kolejki, by oddać bagaż. Zapytałem się obsługi i musiałem się wracać na początek lotniska, idąc pod prąd i przyciskając się między ludźmi. Pierwszy przypał zaliczony. Dobrze, że na lotnisku byłem jakieś 2 godziny przed wylotem. Ponowna kontrola i pan z obsługi poprosił mnie o usunięcie nagrania, które zrobiłem przed bramkami. Jak widać, nie wolno nagrywać bramek. Ale potem miałem już chwilę czasu dla siebie przed odlotem. Z takich pierwszych ciekawostek, liniami Ryanair, wykupując pierwszeństwo wejścia na pokład, możecie zabrać ze sobą małą torbę czy plecak, plus bagaż podręczny. Walizka o wadze do 10 kg. Ci, co podróżują, pewnie wiedzą, ale ci, co nie, to dla nich może być to coś ciekawego. No i jeśli chcecie brać cały kombinezon motocyklowy, to tak jak ja, zostaje wam lecieć samolotem w kombinezonie. Dokładnie tak. Cały kombinezon na sobie i wsiadamy do samolotu. Sam kombinezon waży 7 kg. Pakując go do walizki, mało zostaje nam miejsca na inne rzeczy. Dlatego, by nie ryzykować, kask wziąłem w rękę jako małą torbę. W bagaż podręczny, który jest plecakiem motocyklowym, później tak się przyda, włożyłem cały sprzęt do nagrywania, kamery, drona itd. Dodatkowo wykupiłem bagaż rejestrowany, też do 10 kg. Większości osób wystarczy mała torba i bagaż podręczny, więc koszty lotu na pewno będą mniejsze. Ale skoro już mowa o kosztach, całe podsumowanie, ile to wszystko kosztuje, jak loty, jedzenie, paliwo, motocykle czy nocleg, dostaniecie w ostatnim, 6. odcinku. Czekam na wejście na pokład, żeby lecieć do Hiszpanii. Na motocykle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy raz się odzywam do kamery. Mam nadzieję, że nikt mnie teraz na mnie nie patrzy, bo wygląda to dziwnie. 3 godzinki lotu i dzisiaj jeszcze pojedziemy motocyklem. Samolotem leciałem raz, to był lot 40 minut do Genewy na targi motoryzacyjne i potem już nigdy więcej nie latałem samolotem, więc de facto to mój pierwszy lot samemu, bo wcześniej jechałem z całą grupą, więc w sumie nic nie musiałem ogarniać, a dzisiaj już był przypał też. Tak, wiem. Nie mam doświadczenia w mówieniu do kamery i na lotnisku w Polsce nie potrafiłem się w ogóle przełamać, by powiedzieć choćby słowo. Ale z kolejnym wyciągnięciem kamery i przede wszystkim już w Hiszpanii, gdzie nikt mnie i tak nie rozumiał, zacząłem nabierać coraz większej pewności siebie. Z każdym kolejnym odcinkiem będzie coraz lepiej, zobaczycie. Widok z toalety. I się wciska guzik i wszystko leci wam na głowę. Szybko. Ciasne to droga. To jest jak toaleta. Żałujemy. Ciepło.
Szybkie 3 godzinki i jestem już na lotnisku w Alicante. Z którego teraz walizka przyjdzie? No nic, zostaje czekać na bagaż. Takich dużych wiatraków jeszcze nie widziałem. Może tego nie widać na kamerze, ale są spore. Długo bym czekał na odbiór bagaży. Jak zauważyłem, że ludzi ubywa, zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak, i się okazało, że czekam na walizkę nie po tej stronie lotniska, co trzeba. Witam. Opa. Oznakowana. Ja mam godzinę do autobusu i będziemy jechać dalej. Teraz czas na poszukanie wyjścia i przystanku autobusowego. Ale co można zrobić przez godzinę? No można iść coś zjeść, bo w sumie od rana jeszcze nic nie jadłem. Kieruję się do jedynego fast fooda, który jest na lotnisko. Z ciekawostek, za granicą nie przeliczajcie euro na złotówki, bo nagle wyjdzie, że za małego burgera, frytki i kole zapłacicie 70 zł. Dramat. Jestem w Hiszpanii. Piękne widoczki, morze, piękne widoki. No na razie tutaj jakby pustynia. Jakieś palmy widać, w miarę ciepło, fajny wiaterek wieje, przyjemny jest, chłodnawy taki wiaterek, nadmorski, że tak powiem. Takie sprawia wrażenie. Ja czekam na autobus, żeby dojechać na bazę z Benidormu. Tak, z Benidormu mnie odbierze właściciel kompleksu, do którego jadę. Póki co moje pierwsze wrażenia z Hiszpanii są tak jak widać, nie ma tu jakoś super zielono, nie jest. Jakieś tam pagórki są. Jestem ciekaw, jak się będzie jeździło, ale no tak trochę pusto, nie? Pokażę wam. No pustawo, jak no na pustyni. Nie wiem, Meksyk, Afryka. Jestem ciekaw, jak będzie gdzie indziej. Znaczy jak się przejedziemy kawałek dalej. No tu też nie widać miasta, tu jakaś obwodnica pewnie przylotniskowa. Ale pusto jest, pusto no. Widzę całą masę samochodów. O! Siema. Na skuterku ziomuś. Pozdro. Jadąc autobusem i obserwując widoki przez okno, mam kilka takich pierwszych spostrzeżeń. Mianowicie, dominującym kolorem, który wszędzie się przebija, to taki pomarańcz, taki kamienno-ceglasty. Wszystko w monobarwach i czasami przełamuje to jakaś zieleń. Dodatkowo wieżowce, na jedno kopyto porobione, każdy dosłownie taki sam. Trochę to wygląda jak jakieś opuszczone miasto, albo pustkowie. Jestem już na miejscu w Benidormie i teraz czas na przesiadkę do auta, by udać się już z właścicielem. Witam! Czekaj, musisz zrobić zdjęcie od razu. Dawaj światło, dawaj. Dawaj słońce, stronę słońca. O, dobrze, mamy cię. Wylądował. Cześć! Super wybaczy, cześć, że się od razu biorę za telefony. Spoko, nie ma sprawy. Z Benidormu kierujemy się do Tarbeny, gdzie znajduje się cała baza motohotelu Sungiro, prowadzona w całości przez Polaka. Uprzedzając pytania, tak, każdy może się tam wybrać i przeżyć swoją własną przygodę, a o szczegółach powiem wam później. Tu widoki zaczynają już być coraz bardziej ciekawe. Ciasne uliczki i strome podjazdy robią wrażenie. W rozmowie z Patrykiem dowiedziałem się kilku ciekawostek. Między innymi tego, że policja potrafi dronem mierzyć prędkość i robi to dość często. Co do policji w Hiszpanii, to stacjonują tu 3 różne typy policji. Mają różne pojazdy, różne mundury i różne zadania. Tylko a propos policji, ale mnie zmierzył. Policja Nacional, Guardian Civil i Policja Local. Co zauważycie w kolejnych odcinkach, policja prawie zawsze ma włączone bulajki, czy jak tam wolicie, koguty na autach. Świecą ciągłym niebieskim światłem, sygnalizując, że są w pobliżu, by obywatele czuli się bezpiecznie. Dojeżdżając na bazę ciasnym wjazdem, gdzie autentycznie poczułem się, jakbym wjeżdżał do jaskini Batmana, po chwili rzucił mi się w oczy mega stromy i ostry zakręt. W mojej głowie zaczęło się rodzić pytanie, czy dam radę z niego zjechać, a co gorsza, podjechać? Nie ma co się bać na zapas, jeszcze dzisiaj to przetestujemy. Jesteśmy na miejscu. Tarbena, główna siedziba Sungiro, umieszczona dość wysoko, a widok robi wrażenie. Dotarłem na miejsce, jak widać tam na górce. Hola. Dobra, pani powiedziała hola, no to odpowiedziałem hola. Niech będzie. Wspinam się na górę, pokażę wam jeszcze domek.
jak to wygląda, gdzie mam nocleg, taki apartamencik malutki, więc jakbyście chcieli, no to wbijajcie tutaj. Sungiro, wpisujecie w Google'a, gdziekolwiek, na pewno znajdziecie. Widok jest ładnie po prostu. Te góry to jest coś po prostu nie do opisania. Też kamera nie oddaje tego, jak tam jest stromo, jak tam jest daleko. Dla motocyklistów po prostu bajka. Jestem pierwszy raz w Hiszpanii swoim drogą. W całym hotelu, motelu może się wmieścić jednocześnie 10 osób, ale z zaznaczeniem, że obecnie jest tylko 8 motocykli, więc jeśli chcecie jechać jakąś grupą, to musicie to wziąć pod uwagę. Wszystkich zawsze interesuje kibelek. Może wam też pokażę kibelek. Zapraszam do mojej łazienki. Dobra, ubieramy dżinsy, motocyklowe oczywiście, budki, rękawiczki, drogę. Żeby nie zakończyć tego dnia po prostu gadając i podróżując, trzeba się też przejechać motocyklem, nie? Dokładnie, nie ma co mówić. Siadamy na motocykl i nagrywamy jeszcze kilka fajnych ujęć. On się mnie pyta, czy mam linię, bo chcę go wyciągać. No, a jak miałem przejechać? No z zewnątrz. Akumulator? Aku. Nie, bez jaj. Siada akumulator, bo... No nie, no. Jedziesz. Co, próbowałeś do skutku? Sprawdzimy akumulator, jak wrócisz, ale teraz ci się doładuje na tą chwilę. Dobra. Jakoś udało mi się zjechać z tej przerażającej góry. Ło, stromaśnie tu jest, naprawdę. Dobra, tutaj już słońce powoli się przyciemnia. Serio, na zakręcie. Co to za wyjazd w ogóle? Nie znam tu zakrętów za bardzo. Nie wiem, jak mogę sobie pozwolić na co i jak bardzo. Dobra, daleko nie mam do tego sklepu, więc powinno być bliziutko. Co? Tam miałem skręcić? Ja jebę. Przerażające są tutaj. Nie wiesz, w którą uliczkę masz zjechać. Dobra, trzeba wyczuć motocykl jeszcze. Nie wyczułem go dobrze. Tędy. O, ale fajne uliczki. Wow. I znowu stromy zjazdy. O, moto. Spoko, zetka. Fajna. Aha, zamknięty sklep. No to fajno. Pojechaliśmy. A masz jakiś inny sklep, bo ten jest zamknięty? Chyba dzisiaj sobie test. Ale wiesz co? Bo dlatego, że jest poza sezonem, no. Tak, ale no pojedziesz pół godzinki, nie? W jedną stronę. Spoko. Tak? No dawaj. Już ci wysyłam pieniążkę. Dzięki. Trasa wyznaczona. Fajne przygody na początek. Jedziemy. Czy odpali? Przygoda. Co jest? Generalnie go już nie odpalę. Dobra, jadę. No hej. No więc jak widzicie, czasem tak bywa. Złośliwość rzeczy martwych się udziela. Ale i tak się cieszę, że wyszło to teraz, a nie jutro, jakbym wyruszył w dłuższą trasę. Jeszcze nie wiem, co w takim razie zjem dzisiaj na kolację i jutro na śniadanie, bo przecież nie dotarłem do sklepu, więc pewnie będzie trzeba coś upolować. Po oczekiwaniu na doładowanie akumulatora rozejrzałem się po okolicy i po 20 minutach motocykl znów działał. By nie ryzykować, wracam już na bazę. Na dzisiaj koniec tych wrażeń. Jeszcze przez chwilę możecie popatrzeć na te ciasne uliczki po zachodzie słońca.
Pierwsze wrażenia Hiszpania nie zrobiła na mnie jakiegoś wow po wyjściu z samolotu, ale jak już jestem tutaj na miejscu, widząc te góry, pokonując pierwsze zakręty, nagle czuję spore podekscytowanie kolejnymi dniami, które tu na mnie czekają. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz a ja zabieram się za montaż kolejnego odcinka dla Was. Now my love for you is so strong.